Dzień dobry. Na tym filmie chciałem pokazać pewien test. Test ten będzie związany z izolacją rur w kotłowni. Z izolacją rur w moim przypadku biegnącej z bufora ciepła na instalację centralnego ogrzewania. Na ścianie zamontowałem 4 termometry i od każdego z tych termometrów biegnie czujnik. I teraz pierwszy termometr z opisem 0, od niego czujnik poprowadziłem tutaj bezpośrednio na rurę. Czyli będzie wskazywał temperaturę rury bez ocieplenia. Drugi termometr umieściłem na izolacji o grubości 9 mm. To będzie w tym miejscu. Czujnik umieściłem w tym miejscu. Trzeci termometr będzie wskazywał temperaturę czujnika umieszczonego na drugim ociepleniu rury, czyli na grubości 29 mm ocieplenia. Tutaj w tym miejscu jest ten czujnik. Ostatni termometr będzie po prostu pokazywał temperaturę w tym pomieszczeniu, gdzie znajduje się bufor. Czujnik jest dokładnie tutaj umieszczony, tak sobie w powietrzu. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, ale w tej chwili bezpośrednio na rurze jest temperatura 34 stopnie. Na pierwszym ociepleniu jest 30,8 stopnia i na drugim ociepleniu jest 26,2 stopnia. Temperatura pomieszczenia jest 21,8 stopnia. Za chwilę napalę w kotle, będę ładował bufor i pokażę, jak zmienia się temperatura w tych trzech miejscach. Jaka jest różnica temperatur między każdym z tych trzech czujników, czyli bezpośrednio na rurze, na pierwszej izolacji i na drugiej izolacji. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, aby nie patrzeć tutaj na tą ostatnią warstwę izolacji. Ona jest tymczasowo położona tylko dlatego, aby czujnik, który znajduje się na drugiej warstwie izolacji, nie miał zbyt dużej styczności z temperaturą otoczenia. W kotle ładnie się już pali. Na buforze temperatura 32 stopnie. Na termometrach również bezpośrednio na rurze 32,3. Na pierwszym ociepleniu 29,7. Na drugim ociepleniu 26 stopni. Temperatura otoczenia 22,3. Wartości te wprowadziłem do tabeli. Pozwoli mi to pokazać, jak zmienia się temperatura w tych trzech miejscach, przy tych trzech czujnikach wraz ze wzrostem temperatury w buforze. Na sterowniku jest godzina 15:01 i patrzymy na temperatury. Na rurze u góry, bezpośrednio na rurze jest 50 stopni, na pierwszej izolacji 42,3 i na drugiej izolacji 31,6. Temperatura otoczenia 23,6. Godzina 16:15. Na czujnikach mamy temperaturę 61,2 bezpośrednio na rurze, 48,6 na pierwszej izolacji i 34,5 na drugiej izolacji. W pomieszczeniu 26,3. Wartości wprowadziłem do tabeli i czekam teraz na kolejny odczyt. Jak widać, pomiędzy godziną 15 a 16:15 temperatura wzrosła tylko o 11,4 stopnia, a to dlatego, że duża część ciepła
z pieca bezpośrednio trafia na grzejniki i na podłogówkę. Pokażę temperaturę na termometrach na buforze. Na górnym termometrze około 60 stopni niecałe. Na dolnym termometrze 54 niecałe, 53. Godzina 16:45 i sprawdzam temperaturę na czujnikach. Temperatura bezpośrednio na rurze 66,8. Temperatura na pierwszej izolacji 56 i temperatura na drugiej izolacji 38,8. Temperatura pomieszczenia 27,6. Temperatura na górze bufora 68 i temperatura na dole 62. Wszystko ładnie wprowadziłem do tabeli i z tabelki wynika, że temperatura bezpośrednio na rurze jest o 30 stopni prawie wyższa, 28 dokładnie, 28 stopni jest wyższa niż temperatura na podwójnej izolacji o grubości 29 mm. I mamy godzinę 17:45 i odczytuję temperaturę. Temperatura na rurze bezpośrednio 81,2. Temperatura na pierwszej izolacji 65,3. Temperatura na drugiej izolacji 42,2. Temperatura w pomieszczenia 27,7. Temperatura na termometrze bufora 84 i na dole również 80. Wszystko ładnie wprowadziłem do tabeli, a z niej wynika, że na drugiej izolacji, jeżeli mamy podwójną izolację o grubości 29 mm, ciepło oddawane do otoczenia jest o 39 stopni mniejsze niż gdybyśmy tej izolacji nie mieli wcale, tak? Jeżeli zdecydujemy się na izolację 9 mm, no to jak widać ta różnica jest 16 stopni między rurą a temperaturą, która jest na pierwszej izolacji. Jest godzina 19 i to już ostatnie moje sprawdzenie temperatury. Na czujniku bezpośrednio na rurze jest 79,2 stopnia. Czujnik umieszczony na pierwszej izolacji 64,8 i czujnik na drugiej izolacji 41,4. Temperatura pomieszczenia 26,1. Pokażę jeszcze temperaturę na buforze, na termometrze bufora. U góry jest 85 około stopni, a na dole jest w tej chwili 86 nawet. Wszystkie te pomiary wprowadziłem do tej tabeli i jak można łatwo zauważyć, izolacja rur centralnego ogrzewania ma jednak duże znaczenie, gdyż rury niezaizolowane oddają prawie 2 razy tyle ciepła do otoczenia, co rury zaizolowane taką otuliną o grubości 29 mm. Można oczywiście zastosować izolację mniejszą, na przykład 9 mm, no ale straty ciepła, które powoduje taka rura, również będą większe. Mam nadzieję, że ten film pomoże niektórym z Was w podjęciu decyzji, jakie ocieplenie dobrać do rur w kotłowni u siebie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego mojego filmu.